Cześć, tu Radek z kanału Autostrady Polska. W dzisiejszym odcinku opowiem o drogach, które zostaną udostępnione do ruchu w roku 2021. W pierwszej części omówię autostrady i drogi ekspresowe, a pod koniec filmu drogi krajowe. Autostrada A1. Zostanie oddany do ruchu odcinek A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków Trybunalski Południe długości 15,9 km. Jest to modernizacja pierwszego odcinka A1 wybudowanego w Polsce. Powstał on u schyłku PRL-u. Przy okazji modernizacji jest on rozbudowywany do przekroju dwóch jezdni o 3 pasach ruchu. Od Piotrkowa Trybunalskiego do Kamieńska droga zostanie otwarta w przekroju 2+2. Dalej, na południe udostępniony zostanie odcinek od Kamieńska do granicy województwa łódzkiego ze Śląskim długości 23,7 km. Oddanie do ruchu ma nastąpić jesienią bieżącego roku. W budowie pozostanie jeszcze około 39,3 km. Cały odcinek będzie miał dwie jezdnie po 3 pasy ruchu. Jadąc dalej, zostanie oddana do ruchu dobudowana druga jezdnia drogi ekspresowej S1 od Pyrzowic do Podwarpia długości 9,7 km. Planowana data zakończenia to przełom kwietnia i maja. W wakacje planowana jest do oddania droga ekspresowa S2 od węzła Warszawa Puławska do węzła Warszawa Wilanów długości 4,6 km. Oddanie tego odcinka do ruchu spowoduje ogromną zmianę nie tylko dla ludzi mieszkających i pracujących w Warszawie, ale również dla tych, którzy jadą tranzytem przez nasz kraj w relacji wschód-zachód. Dzięki oddaniu tego odcinka autostrada A2 po wschodniej stronie Warszawy uzyska połączenie z resztą kraju. Również droga ekspresowa S17 połączy się wreszcie z drogami klasy A i S. Droga krajowa numer 2 w standardzie A lub S uzyska ciągłość na długości niemal 530 km od Słubic do Kałuszyna. Jednocześnie obwodnica ekspresowa Warszawy wydłuży się do 60 km, a do jego domknięcia będzie brakowało tylko odcinka wschodniego drogi ekspresowej S17. W roku 2021 do ruchu zostaną oddane dwa odcinki drogi ekspresowej S3. Pierwszy z nich to budowany odcinek od węzła Brzozowo do węzła Miękowo długości 22,4 km. Oddanie do ruchu planowane jest na przełomie kwietnia i maja. Dzięki temu będzie się dało dojechać drogą S3 prawie już nad samo morze. Drugi odcinek to wyczekiwana od dawna brakująca część pomiędzy węzłami Polkowice Północ a Lubin Północ długości 14,4 km. Otwarcie również ma nastąpić w maju. Droga pomiędzy węzłem Polkowice Południe a Lubin Północ będzie miała 3 pasy w każdą stronę. W tym roku ma być oddany do ruchu ostatni brakujący odcinek S5 pomiędzy Poznaniem a Bydgoszczą, a dokładnie od węzła Bydgoszcz-Błonie do węzła Szubin Północ. Długość drogi to 9,7 km. Tutaj również, podobnie jak w przypadku S2 w Warszawie, pozostałe odcinki na północ od Bydgoszczy zostaną włączone w sieć polskich autostrad i dróg ekspresowych. Do tej pory stanowiły one oddzielne odcinki, nie połączone w jedną wspólną sieć. Dzięki temu droga S5 uzyska ciągłość na długości 320 km, łącząc Bydgoszcz, Poznań i Wrocław. W bieżącym roku do ruchu powinna zostać oddana droga ekspresowa S7 Gdańsk-Warszawa pomiędzy Mławą a Płońskiem długości 57,3 km. Powiedziałem powinna, ponieważ zostawiam tutaj małą niepewność co do terminu. Jeśli jednak uda się oddać ten odcinek do ruchu, to pomiędzy Gdańskiem a Warszawą zostanie do wybudowania odcinek pomiędzy Napierkami a Mławą, oddanie w 2022 roku, oraz od Płońska do Warszawy. Tutaj niestety, ale termin oddania jest nieznany. Wprawdzie projektowany i budowany jest odcinek od Płońska do Czosnowa, znajdującego się pomiędzy Łomiankami a Nowym Dworem Mazowieckim,
ale od Czosnowa do Warszawy na razie nie dzieje się zupełnie nic. W maju do ruchu powinien być otwarty odcinek S7 od węzła Szczepanowice do węzła Widoma. Długość drogi to 14 km. Droga ta po zachodniej stronie ominie miasto Słomniki na północ od Krakowa. Do ruchu zostanie oddany 7-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S11 od węzła Kępno, znajdującego się na połączeniu S8 z S11, do węzła Kępno Południe. Z minusów: część S11 pomiędzy węzłem Kępno Wschód a Kępno Południe długości 4,5 km jest budowana jako droga jednojezdniowa. W tym roku do ruchu zostaną oddane 2 odcinki drogi ekspresowej S17. Pierwszy z nich to okolice węzła Warszawa-Lubelska na połączeniu A2 z S2 i S17. Drugi odcinek to obwodnica Tomaszowa Lubelskiego długości 10 km. Oddanie obu odcinków powinno nastąpić w drugim kwartale bieżącego roku. Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego zostanie otwarta w półprofilu z wyjątkiem węzłów, które zostały wybudowane w przekroju docelowym. W tym roku ma być oddanych około 70 km drogi ekspresowej S19 pomiędzy Lublinem a Rzeszowem. Do ruchu zostaną udostępnione odcinki od węzła Lublin-Węglin do Niedrzwicy Dużej długości 11,9 km. Jadąc dalej, do ruchu powinien zostać udostępniony odcinek od Kraśnika do wioski Zdziary, znajdującej się około 6 km na północ od Niska. Dalej udostępniony zostanie 6,5 km odcinek od węzła Rudnik nad Sanem na połączeniu S19 z DK77 do węzła Nisko Południe. Pozostałe odcinki powinny zostać otwarte prawdopodobnie w roku 2022. W tym roku do ruchu zostanie udostępnione około 78,8 km drogi ekspresowej S61. Będą to 3 oddzielne odcinki. I tak, jadąc od północnego wschodu, zostanie otwarta S61 od węzła Raczki, gdzie obecnie kończy się S61, jadąc od Suwałk w stronę Augustowa, do węzła Wysokie. Długość odcinka to 20,1 km. Jestem bardzo ciekawy, jak zostanie rozprowadzony ruch po udostępnieniu tego odcinka. Czy pojazdy jadące do i z kierunku Litwy pojadą przez Ełk i Grajewo, czy tak jak to jest teraz, czyli przez Augustów. Drugi odcinek, który powinien zostać oddany do ruchu, znajduje się pomiędzy Szczuczynem a węzłem Kolno długości 34,4 km. Tutaj moja uwaga. Mam nadzieję, że nazwa tego węzła zostanie zmieniona. Węzeł znajduje się na północy Łomży, obok wsi Kisielnica. W ramach tej inwestycji dobudowywana jest druga jezdnia obwodnicy Stawisk, a sama obwodnica dostosowywana jest do standardu ekspresowego. Trzeci z odcinków S61, który zostanie oddany do ruchu w tym roku, znajduje się pomiędzy węzłami Łomża Zachód a Śniadowo długości 24,2 km. W bieżącym roku do ruchu oddane zostaną również obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego wzdłuż drogi krajowej nr 15 długości 18 km. Droga ta będzie w profilu 2+1. Oddana zostanie do ruchu obwodnica Myśliborza w ciągu drogi krajowej nr 26 długości 3,4 km. Obwodnica Wałbrzycha długości 5 km wzdłuż drogi krajowej nr 35. Jest to wspólna inwestycja Generalnej Dyrekcji oraz miasta Wałbrzych. Przy okazji zapraszam do odwiedzenia kanału Barteza. Znajdziesz tu ciekawe miejsca Dolnego Śląska, ale nie tylko. Wejdź i sprawdź. W bieżącym roku do ruchu zostanie otwarta obwodnica Niemodlina w ciągu drogi krajowej 46 długości 11,5 km. Do ruchu zostanie otwarta droga krajowa nr 63, czyli południowa obwodnica Łomży długości 9 km, a także obwodnica Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 długości 15,2 km.
Podsumowanie. Łącznie do ruchu zostanie oddanych około 39,6 km autostrad, a także 296 km dróg ekspresowych oraz 62 km obwodnic polskich miast. Dziękuję wymienionym osobom i urzędom za pomoc w realizacji filmu. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dziękuję.